Siemaneczko moje kładowe świry, świruski. Dzisiaj trzecia część wymiany uszczelniaczy i różnych robótek w kanamie, więc co? Zaczynamy! Okay, let's go. No i dobrze moi kochani, jakie prześwietlonka. Witam Was serdecznie w tym oto bałaganie. Jak widzicie, bałagan straszny. Tu Was ustawię i teraz chciałbym Wam wytłumaczyć kilka spraw związanych z wymianą uszczelniaczy. Akurat tu wymieniałem uszczelniacz na skrzynię biegów. To widzieliście w poprzednich częściach. I oczywiście postanowiłem, że rozkręcę wszystko, tak jak tu widzicie. Jest wszystko rozkręcone, jest wyciągnięty dyfer, jak widać jest wyciągnięty dyfer. Postanowiłem też, że wymienię ten oto uszczelniacz z dyfra, no bo jak już to mam wszystko wyciągnięte, to już go wymienię, bo mam. Następnie okazało się, że jeden amortyzator podcieka foksika na uszczelnieniu, więc będzie trzeba wysłać 2 do regeneracji. No niestety tak to bywa. Gość w serwisie takim zawieszeniowo mówił, że do 2000 to już powinno się robić remont Foxa. Dziwne to dla mnie. Później przy 4 to już jest kwota większa, a przy następnym to jest jeszcze większa, więc nie wiem jak to jest. Dobra, taki krótki poradniczek nagramy, żebyście wiedzieli o co chodzi. Czyli tak, Foxy przejrzane, niestety do regeneracji. Jeden, no to trzeba zrobić 2, no to czyli 2, tak? Półosie gumy są wymienione, wszystko jest ok z półosiami. Teraz kwestia krzyżaki. Krzyżaki chodzą płynnie. Wcześniej się przecinały, ale no już się przestały przecinać. Pamiętajcie, że tu jest śruba z podkładką w środku, żeby jej nie zgubić, która trzyma ten wał, bo przeważnie ona się też wykręca. Pamiętajcie, wszystkie te śruby, które wkręcacie, wszystko co skręcacie, skręcajcie na klej. Może nie ten mocny, panowie, ale skręcajcie sobie na taki niebieski. I on jest taki, wiecie, słabszy, ale będzie można później rozkręcić. To wszystko do czyszczenia. Oczywiście jak naciskacie, jak nabijacie smarem, to nie naciskajcie tak smar, żeby to wychodziło, bo tu uszczelniacze rozwala, tylko po prostu cyk, czujesz już taki opór, nie wyciskaj na zewnątrz, bo wywali uszczelniacze i te krzyżaki dostanie, szybciej woda się dostanie. Teraz tak, druga część krzyżaka, znaczy wału, przeważnie montowane jest na metalowe opaski, więc nawet przy skręcaniu będziecie musieli jedną część rozwalić po prostu, nie? Pamiętajcie też, że wiadomo, zawsze jak wał składacie, musi być w linii prostej, tak? Żeby był w linii prostej. Nie może być tak, nie może być tak, bo później jakieś tam bicie będzie miało. Musi być w linii prostej, czyli powiedzmy mniej więcej nie tak. No musicie sobie to ustawić. Też nie tak. Na wieloklinie się to zazwyczaj ustawia i jest na równo, jak widzicie. Musi być równo wał pracować. Wiecie, żeby nie było żadnych bić. Teraz tak. Panowie, szybko z poradnika laika mechaniki. Na wale, który wchodzi w dyfer, ja Wam tu pokażę. No tutaj wchodzi w dyfer ta część, nie? Tak nachodzi w tylny dyfer. Tu jest uszczelniacz, tak wchodzi, widzicie? Pracuje tutaj, będziecie go widzieć. I on jak pracuje, to tutaj tak chodzi. I niestety, chcąc nie chcąc, wyciera się tu tulejka. Ona jest dosyć mocno wytarta. Dlatego te tulejki, jak już macie zużyte, to znaczy ich ręką nie odkręcicie, pamiętajcie. Pamiętajcie, tu się znajduje tulejka. Ją możecie zbić młotkiem. Możecie ją najpierw, wiecie, popukać, żeby ona popuściła tutaj. Widzicie? Ale śmierdzi. I widzicie, ta tulejka schodzi z tego wałka, z wału tutaj. Kurde, jaki bałagan. Schodzi. Zaraz. I tutaj
schodzi i jak widzicie jest elegancio. Tutaj już nie jest elegancio, jak widzicie, tu, o, widzicie, mocno jest to wytarte, bo tych tulejek przeważnie nikt nie wymienia, a naprawdę to jak nie wymienicie, to później się zemści na was, że jak założycie nowy uszczelniacz, gdzieś go miałem, już go nie mam. Gdzieś go miałem, już go nie mam, ale dobra. Znajdzie się potem. Jak założycie nowy uszczelniacz, wiadomo, że nie będzie tutaj się woda dostawać do dyfra. Czyli pamiętajcie, na wale jest tulejka, tak samo z przodu w dyfrze jest taka tulejka, też warto wymieniać, jak już jest mocno zużyta. Akurat miałem tam dobrą, więc nie trzeba zrobić. Jak widzicie, później ją tylko nabijacie i jest sialala. Dobra, następny wahacze. Ja zazwyczaj jak panowie wyciągam te wahacze, to wymieniam od razu te łożyska tutaj w środku. Ich jest po 2 z każdej strony. 2 z jednej, 2 z drugiej. No wiadomo jak to robimy, czy nie wiadomo? Prościzna, tak? Bierzemy sobie jakiegoś pręta. Pokazuję wam tylko warsztatowe metody. Nie pokazuję wam fachowe metody. Pokazuję wam warsztatowe. Bierzecie pręta, wkładacie tak, żeby tam tylko zahaczyło o łożysko. Z tej strony uderzacie i po jakimś tak uderzeniach wyjdą te łożyska. W środku jest jeszcze tulejka ruchoma, więc nie przejmuj się, jak coś wypadnie, tylko pamiętajcie, wsadźcie ją później, bo tutaj wchodzi ta długa śruba z wahaczem, przechodzi przez środek i dobrze jest wymienić te łożyska, bo one przeważnie nigdy nie są wymieniane. Napakować tam smaru. Oczywiście znajdują się też tu i uszczelniacze. Ja też zawsze uszczelniacze wymieniam. Kupiłem nowe uszczelniacze i powiem wam szczerze, ja u siebie w sklepie kupiłem je, to są 25 chyba z tego co, czekajcie, 25-40 na 7, oryginalne są 25-40 na 5, takie były wcześniej, 5 mm, te są 7 mm, ale to niczym nie przeszkadza, zobaczcie, włożycie, uderzycie młoteczkiem delikatnie. Ja wam pokażę tylko takie, wiecie, warsztatowe metody, jakbyście sobie sami mieli robić, nie? Bierzecie następnie nasadkę. Wiecie, jeszcze stolika się nie dorobiłem. Zobaczcie, bierzecie, ja wam to tak na kolanie pokażę, żebyście widzieli, nie? Nasadka 30. Dobijacie do końca, tak żeby się całe schowało. O. I będzie sialala. Jak widzicie, uszczelniacz jest na równo ładnie. To nic nie przeszkadza, że on jest 2 mm grubszy. Jak widzicie, jest zainstalowany. Tylko pamiętaj jeden z drugim, panie kolego, że tu jeszcze przychodzą, jak będziecie to rozpinać, takie tulejki metalowe, gdzie wchodzi uszczelniacz, tutaj, o, i macie już w sumie do wbijania zakuty wahacz. Następnie ja wymieniam sobie zawsze tuleje. Tu kolega mi zrobił z takiego polipropylenu jakiegoś, więc ładnie przypasowały, zobaczcie, powstawiane. Oczywiście na początku już nawaliłem tam smaru, później jeszcze lekko wpuszczę i będzie sialala. Na co jeszcze musicie zwrócić uwagę? Aha, przy okazji, jak to już macie, już wam pokazywałem, smarowniczka, wkładacie, smarujecie, wypychacie stary smar, zastępujecie go nowym i wahacze tak macie przygotowane. Później sprawdźcie sobie, coś wam jeszcze pokażę, taką ciekawostkę, co Seba wyczaił, już wam pokazuję. To jest mocowanie stabilizatora z wahaczem i on się znajduje tutaj, jak widzicie. Łapie tulejkę, nie? Tu. Tutaj jest, o tu.
i jest przymocowany do stabilizatora. I teraz zobaczcie, jak przejrzycie sobie czasami, przepatrzcie czasami kłada, zobaczcie, jak jest wytarty środek, że tuleja, która chodzi w środku, tuleja, która się obraca w środku, tu o, jak widzicie, wytarła, że po prostu ze starości może i nawet przetrzeć na drugą stronę te mocowania wahaczy. Tutaj w środku trzeba to sprawdzać, żeby Wam nie przetarło, żeby się po prostu kiedyś nie rozwalił. Wiecie, te rowki, to powinny być blaszki, nie? Takie wiecie, blaszki, co się zakłada i ta blaszka powoduje, tak jak Seba mówił, że ona się obraca i nie przeciera. Tu normalnie wrzyna się w metal. Jest sporo wyżarte, zobaczcie. Widzicie? To właśnie taka tuleja wyżera w metalu. Co jeszcze, panowie? Szybciutko, szybciutko, żeby to nie trwało długo. Aha, pamiętajcie, już Was transportuję. Teraz znajdziemy się tutaj i coś Wam pokażę ważnego. Takiego, żebyście mieli na to uwagę zwrócić. Tu macie zbiornik paliwa i tu jest to mocowanie, już Wam pokazuję. Tu jest to mocowanie wahacza i tu idzie na dole wahacz. Zobaczcie, widać? Widać. Jeszcze bliżej Was dam tutaj, żebyście widzieli. O, tak. I teraz zobaczcie tutaj, jaka jest sytuacja. Tak Was tutaj dam. I teraz zobaczcie, jak tu jest tuleja wsadzona, przeważnie ta śruba może być źle wsadzona. Tu musicie na to zwrócić uwagę, czy tak u Was jest. Zobaczcie tą kreskę, widzicie tu? Jeśli ta śruba, bo w tym było odwrotnie właśnie i dlatego pokazuję Wam tą kreskę. Ja u siebie w poprzednim kładzie miałem aż tutaj, że prawie mi zbiornik przerąbało. Więc pamiętajcie, ta śruba, jeśli będzie wsadzona w ten sposób, w tą stronę, że będzie nakrętka od wewnątrz, to macie prawdopodobieństwo, zobaczcie, że ta śruba będzie obcierać o zbiornik paliwa i może dojść do tego, że jak będziecie mieli luz tak o, widzicie, to po prostu przedrze Wam tutaj zbiornik, a jak będzie odwrotnie, ta śruba, zobaczcie, tu jeszcze jest ponad centymetr, nie obciera nic, nawet jak będzie duży luz, więc sprawdźcie u siebie w wkładzie, czy nie macie przypadkiem tych śrub odwrotnie założonych i pamiętajcie o tym, żeby też nie założyć ich w ten sposób, bo macie prawdopodobieństwo, że się rozwali zbiornik paliwa. Przy jakichś tam luzach, skokach, wiecie, to wszystko pracuje, więc przepatrzcie sobie to, przepatrzcie te mocowania, czy nie są już z racji wieku przetarte. Zobaczcie teraz tutaj. Zobaczcie też tutaj taka sytuacja. Sprawdźcie sobie kable. Widzicie? Patrzcie, jakie poprzepalane kable są, bo są blisko wydechu. Trzeba je ładnie, patrzcie tutaj, zobaczcie. I to też teraz dobrze widać, że zawsze można się czegoś spodziewać, mimo że jest wszystko robione. Popatrzcie sobie, pomontujcie to, przepatrzcie całego kłada. Pamiętajcie, nawet jak skręcacie zaciski hamulcowe, zawsze śruby na klej i nie dokręcajcie czy tam pneumatem, czy wiecie, akumulatorowym dokrętakiem. Wszystko dokręcajcie ręcznie. Wiecie, do oporu klej starczy, nic więcej. Przepatrzcie sobie tutaj, jak już macie tego swojego kłada już tak rozkręconego, przepatrzcie sobie wszystkie mocowania ramy, wahaczy, czy nic nie pęka, czy nic nie jest popękane. Ja oczywiście będę wkładał sobie tu rurki, będę ją wzmacniał. Już Wam pokazuję. Tu będę wbijał rurki, będę wzmacniał ramę. No bo tak zawsze robię. Zrobię zawsze w swoim kładzie. Pamiętajcie, sprawdzajcie, 2 razy dokręcajcie. Pilnujcie tego. Wymieniajcie, pamiętajcie, zawsze wymieniajcie sobie uszczelniacz, to kosztuje grosze, a macie pewność, że już tam już nie będziecie zaglądać. Tak samo tu pamiętajcie o tych śrubach, żeby były nie w tą stronę do zbiornika, tylko w drugą stronę. O, w ten sposób, bo grozi to. Miałem taki przykład w poprzednim kładzie. Co Wam jeszcze mogę powiedzieć? Sprawdźcie sobie przy wydechach instalację. Oczywiście smarowanko. Wszystko posmarować. Jak skręcacie 2 razy, sprawdźcie wszystko, czy macie poskręcania. Tak samo koła. Też sprawdzajcie. I pamiętajcie też,
jak już rozkujecie, patrzcie tu, jak już rozkujecie półosie, pamiętajcie, że jedna półoś jest dłuższa, jedna jest krótsza. Zobaczcie, jedna jest dłuższa, jedna jest krótsza, widzicie? Nie pomylcie sobie, zróbcie sobie zdjęcie, bo zobaczcie, że na przykład z prawej strony jest krótka, z lewej strony jest długa. Miejcie to na uwadze. Kurde, jak śmierdzi, tą tulejkę ruszyłem i śmierdzi strasznie, przepalonym olejem. Więc wiecie, ja wam to pokazuję, żebyście sobie sprawdzali, żebyście bezpiecznie jeździli. Więc dziękuję za oglądanie. Jak wam się podobał taki szybki poradnik, dajcie łapę, subskrypcję i widzimy się niebawem. Trzymajcie się do następnego. Hej, film trochę długi, ale wartościowy. Trzymajcie się. Hej.